Mam sponsora. Udało się znaleźć sponsora na doświadczenie ze zdrabkami. Na zdrawki. Prędzej ja, tak jak ktoś napisał w komentarzach, prędzej ja trafię z wieżowca do kosza na dole, niż ty w cokolwiek wygrasz. No to co, zakład? Zakład. Tylko jest mały problem. W tym mieście nie masz wieżowców. Ale znam człowieka, który załatwi nam wieżę. Dobry? Dzień dobry, proszę. Ja bym potrzebował jakąś zdrapeczkę, ale tak, trochę większej ilości. Za złotówkę, ale żeby też tak dało się troszeczkę więcej wygrać. Bo ostatnio trochę straciłem na jednej grze losowej. Ja bym potrzebował, pani ile? Tak z 1000. Słucham? 1000 bym potrzebował. 1000. 1000. Nagrywa się? No tak, No więc... nagrywa się. No więc witamy ze szczytu wieży piastowskiej w malowniczym mieście Opole. Mamy 35 metrów w dół. Ja zabieram się za rzucanie karteczek do kubła, który gdzieś tam podobno się znajduje, co uważam jest bardziej prawdopodobne, co wiem, że jest bardziej prawdopodobne, aniżeli właśnie co? Co ty tu dzisiaj masz? Mamy 1000 zdrapek lotek, gdzie główną nagrodą jest 40 000 złotych. Jedyne co musimy zrobić, to znaleźć tego oto słonika i przypisać do niego kwotę. Maksymalna nagroda to 40 000 złotych. I wierzymy w to, że wygramy coś. Nie wygramy, będziemy w plecy. Wierzysz ty. Tak. Wierzysz ty. Ale wiesz, że liczy się trafienie tam czegoś głównego, a nie taka drobnica, bo to jest tak, jak ja bym trafił obok kubła. No sorry, złotówka to ci się nawet nie zwraca za bardzo, nie? No ale mamy już 4 zł, nie? I sobie do środka. Po pierwsze nie będziesz marznął, a po No drugie ale- nie będziesz mnie denerwował. No ale zobacz jakie piękne Opole. Psychologiczne rozkminy z dachu wieży piastowskiej. Dlaczego ludzie grają w gry losowe? Można by pomyśleć, że te kolejki pod kolektorami świadczą o tym, że to jest źródło jakiegoś szczęścia. Ciekawostka, okazuje się, to stare badania chyba pana Brickmana i spółki z 78 roku, że osoby, które wygrały duże sumy w grach liczbowych, wcale nie są bardziej szczęśliwsze. Бас колбасит соло, колбасер по пояс голый. A wręcz są mniej szczęśliwsze, jeżeli chodzi o czerpanie radości, satysfakcji z codziennych czynności, takich jak rozmowa z przyjacielem, Бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, wyjście na spacer. бочка бас, колбасер, голый, голый, колбасер, Jeżeli wygrało się 10 milionów złotych, dolarów, to już tak nie cieszy. бочка бас, колбасер, бочка бас, колбасер, бочка бас. Patryk, słyszę, już dawno nic nie trafił. I myślę, że jak dawno nie trafił, to teraz za chwilę na pewno już musi się zdarzyć, że nie wiadomo co tam wygra. Klasyczne złudzenie gracza zwane w psychologii również efektem Monte Carlo. Wyobraźmy sobie sytuację w kasynie, obstawiamy w ruletce czerwone albo czarne. Wypada czerwone, drugi raz czerwone, 5 razy pod rząd czerwone. Jakie obstawicie teraz? No wszyscy mówią, że na pewno czarne, już tyle razy było czerwone. Złudzenie, przecież kulka nie ma pamięci, ona sobie nie myśli 6 razy już byłam na czerwonym, teraz wypadałoby na czarny. Złudzenie i nieprawda. A więc podsumowanie. Mi brakło naprawdę niewiele. Natomiast, Patryku, jak twoje zdrabki, jak twoje statystyki? Już ci mówię jak to wygląda u mnie. Z 1000 zdrapek 230 okazało się trafionych. 170 złotówek, czyli zdrapek gdzie jest 1 złotych. 41 dwuzłotówek. 5 4-złotówek. 5 5-złotówek. 4 10-złotowe. 2 dwudziestki. 2 40 i 1 80. Co daje w sumie kwotę 537 zł.
Wniosek mam taki, że nie wygraliśmy. Nie wygrałeś. I przyznaj to, wyciągnij wniosek ogólny. Chyba się nie Przepraszam. Natomiast ludzie grają, chociaż wydaje się to skrajnie nieracjonalne, to wiesz co ja sobie myślę? I napisał to ktoś w komentarzach, że to jest tak naprawdę podatek od marzeń, że te powiedzmy 3 złote to jest naprawdę bardzo niedużo za jeden wieczór bycia milionerem, za to wspaniałe uczucie i wyobrażenia tego, co zrobimy z tymi pieniędzmi, które wygramy. 3 złote za taki wieczór. Chyba to jest clue.